Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zabieram Was na Arubę, karaibską wyspę, która kojarzy się z białymi plażami, turkusowym morzem, tropikalnym klimatem i przede wszystkim z różowymi flamingami, które stały się jej symbolem. To właśnie one pojawiają się na większości zdjęć i reklam, przyciągając turystów z całego świata. Ale mało kto wie, że ich obecność na Arubie to tak naprawdę marketingowy trik, który wielu podróżników nazywa jednym z największych kłamstw turystycznych Karaibów. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda prawdziwa Aruba i skąd wzięła się ta historia z flamingami, zapraszam na odcinek. Siemanko, pozdrawiamy z Aruby! Przebrani jak flamingi na różowo ruszamy na podbój tej wyspy. Patrzcie jaki autobus. Dobre. Ale zapowiada się dobry dzień. Na początku idziemy odebrać skuter. Pojedziemy po wyspie przez kolejne 4 godzinki, pozwiedzamy ładne miejsca. Następnie łódką na wyspę, gdzie znajduje się Flamingo Beach. Pięknie, zawsze chciałem tu być. $300 metrów od miejsca właśnie, gdzie staje statek. Jest ta wypożyczalnia. No tanio nie było, bo $80 płacimy za dzień, z czego tak naprawdę będziemy używać tylko 4 godziny. Ale nie było wyjścia, bo tak naprawdę myślę, że trzeba sobie coś załatwić, żeby zwiedzić wyspę. Ale możecie też po prostu wziąć jedną z wycieczek, które tutaj proponują lokalni. Jedziecie z całą grupą autobusem i sobie zwiedzacie. My na Arubie chcemy mieć więcej swobody, dlatego wzięliśmy skuter. Wiecie, to nie jest mała wyspa. Także chciałem mieć coś do poruszania się. Z tych 3, które zobaczymy, Aruba, Bonaire i Curaçao, to akurat Aruba jest najmniejsza, z tego co patrzyłem na mapę. Ale i tak jest spora, także myślę, że jest dużo ładnych miejsc do zobaczenia i do pokazania Wam. I żebyście wiedzieli, te 3 wyspy... To tutaj? Nie, bo nie. Te 3 wyspy właśnie należą do Holandii, do terytorium. Są na terytorium. Nie na terytorium. Są podległe. O, Holandii, dokładnie. I zaczynamy. Mamy nasz skuterek. Strasznie wieje, co? Wieje. No. Wieje. Pokażę Wam może podpowiedź jakaś, jakby ktoś był. Z takiego miejsca go bierzemy. Mają jeszcze inne różne sprzęty. Do wyboru, do koloru. Kłady też, mniejsze skuterki, większe motocykle. No i patrzcie, jak wygląda pierwsza plaża, na którą przyjechaliśmy. Wow! Ale woda. Tak właśnie sobie wyobrażałem Arubę. Żeby być tak pięknie. Ale pięknie, co? No. Cudownie. O, ale woda zimna. Ale to nic. Na Arubie i tak się wykąpię. To w ogóle to jest resorcik z tego co widać. Z tyłu macie domki. No Aruba to jest na pewno miejsce takie, gdzie warto by było jechać sobie po prostu na wakacje na dłużej. Pierwsza plaża zrobiła na nas takie wrażenie, to nie mogę się doczekać, co będzie później. Dobra, wejdziemy teraz do tego resortu, zobaczymy jak tutaj wygląda. Się coś napijemy, bo warto. Mieliśmy jechać szybciej od miejsca do miejsca, ale jak się jest w takim miejscu, to ciężko za szybko stąd wyjechać. No, taki zwyczajny basenik tu mają. No, ale się ma taką plażę.
No to bez sensu w ogóle na tym basenie siedzieć. Nie każdy lubi piasek. Aruba jest znana jako One Happy Island, bo statystyki pokazują, że słońce świeci tu średnio ponad 300 dni w roku. Wyspa ma jedne z najczystszych plaż na Karaibach i wprowadziła zakaz używania jednorazowych plastików, by chronić swoje środowisko. Aruba to także jedno z najbardziej suchych miejsc na Karaibach. Zamiast tropikalnych lasów dominują tu kaktusy. Ciekawostką jest też to, że mimo niewielkich rozmiarów wyspa przyciąga rocznie ponad 2 miliony turystów. Wiecie, jakim cudem jest znaleźć kask, który będzie pasował na moją wielką głowę? A wiecie, jak ciężko jest znaleźć kask, który będzie pasował na moją małą głowę? Ja zawsze muszę mieć dla dzieci. No. Mamy na odwrót. Ala ma turbo małą, ja mam turbo ogromną. I ani na mnie żaden nie pasuje, ani na nią. Tak jest. Ta plaża, którą w ogóle Wam przed chwilą pokazywaliśmy, tą cudowną plażę, zapomniałem Wam powiedzieć, jak się nazywa. To jest Divi Beach, dokładnie. Ona jest dość długa, mogliście to na dronie zobaczyć, jak przed chwilą tu latałem. Teraz jedziemy, pojechaliśmy w sumie od portu w lewo, czyli w górę wyspy, Tak. a teraz lecimy z powrotem, lecimy Zaraz praktycznie zobaczę, jak na się sam dół, nazywa. tylko po kolei jeszcze coś będziemy nas zwiedzać. A. Jesteśmy taką mapkę, jesteśmy dokładnie tutaj. Tutaj jest statek. Gdzie jest statek? Tutaj gdzieś był nasz statek. A. Tutaj odebraliśmy. Nie. Tu jest ta plaża, no. Tak, tu jest ta plaża właśnie. I teraz lecimy sobie w dół. Będziemy po kolei sobie patrzeć, co tutaj jest i odwiedzać różne miejsca. Przyjechaliśmy teraz zobaczyć do portu, który jest tutaj, no widać z tyłu, jeden statek wielki wycieczkowiec zaparkowany. To nie jest nasz, ale ten jest naprawdę ogromny i powiem Wam, że wcześniej nie znałem nawet tej firmy. No i z tyłu nasz. Ale stąd też gdzieś chyba prawdopodobnie odpływa łódka, która ma nas wziąć na wysepkę. Na plaży Flamingów, także idziemy od razu zapytać, czy to tu. No i przyjechaliśmy na Baby Beach. Jeden z lokalsów powiedział nam, że jest to najpiękniejsza plaża tutaj na Arubie. No i powiem Wam, robi mocne wrażenie. Strasznie wieje. Pewnie jakby nie wiało, to było jeszcze piękniej. No ale tak, jest świetnie. Ale normalnie kolor tej wody to jest... No... Jeden z piękniejszych, jakie widziałem w życiu na pewno. Co do samej Aruby, musicie wiedzieć o tym, że tutaj panuje bardziej taki klimat, nie wiem, czy mogę powiedzieć pustynny, czy to dobrze brzmi, czy nie, ale surowy. Myślę, że to będzie dobre określenie, taki bardziej surowy na całej wyspie, ze względu na to, że to nie jest jak typowa taka, nie wiem, karaibska wyspa, że dużo palm i tak dalej. No tam gdzie byliśmy wcześniej, no to były, ale tak poza tym, no to raczej skała, piasek, jakieś takie niskie zarośla i dużo kaktusów. Naprawdę bardzo dużo kaktusów. Co mnie bardzo zaskoczyło, bo troszkę inaczej sobie wyobrażałem krajobraz tej wyspy, no ale plaże i woda, perfekto. Dobra, kolejnym naszym miejscem, które odwiedzimy, to będzie właśnie Flamingo Beach i prywatna wyspa. Musimy wrócić teraz do portu, pewnie pójdziemy coś zjeść. Jeszcze pewnie po drodze odwiedzimy parę miejsc. A ta plaża to nie nasz klimat, zdecydowanie nie. No jest pięknie, ale straszne tłumy. Nie no, tak szczerze, to tylko woda jest piękna. No, Bo poza tym dookoła to nic takiego pięknego nie ma. ładny jest piaseczek. No tak, no ale krzaki, żadnych palm. No. Wszędzie już tak dalej to już w ogóle Ale skały woda jest i przepiękna. kaktusy. Tutaj możecie zobaczyć, jak ogromne te kaktusy są. No niektóre to myślę, że mają po 4 metry. No i tu możecie zobaczyć, no wszędzie co kawałek po prostu rośnie jakiś kaktus. Wyspa nie flamingów, tylko wyspa kaktusów. Co do tych flamingów później, to Wam też opowiem coś ciekawego. Patrzcie, jakie tu piękne murale są.
byliśmy zapytać się, jak jest z przeprawą tam do resortu na wyspę. I co 15 minut się przepływa, także i może... no udrążon. Ale no mówię. No. Także i powiedzieli nam, że do 7 jednak można tam być, a nie do 6, tylko tak jak było napisane na internecie. Chyba że ktoś nie wie dokładnie. No ale raczej w hotelu to chyba wiedzą. Ale pewnie jesteśmy jedynymi osobami, które kupują day pass i płyną sobie o 14:30. No. Wydają tyle pieniędzy, nie? No tak, ale przynajmniej zobaczyliśmy jeszcze inne ładne miejsca na tej wyspie, a nie tylko jedno. No. Także jak dobrze wyjdzie, to jeszcze Wam pokażemy tam piękny zachód słońca z tamtego miejsca. Bardzo dużo ludzi wraca na obiad. Pytaliście, jaki statek mamy, to jest Rhapsody of the Seas. No ale tamten wygląda potężnie. Dużo większy od naszego. Jesteśmy na statku. Chciałem Wam pokazać tylko, jaka tu jest woda, też jakie widoki są. Chociaż jak przypłynęliśmy, było jeszcze lepiej. Teraz już chyba lekki przypływ się zrobił. Kurde, ludzie w basenie, jacuzzi. Trochę się dziwię ludziom, którzy przypływają na Arubę i nie schodzą ze statku. Dziwna sprawa trochę. Myślę, że to jest najładniejsza wyspa, którą zobaczymy na tym rejsie. Dziwna sprawa. Zaraz zobaczę, co tam ciekawego dzisiaj przygotowali na obiad. Tutaj hot dogi, hamburgery, klasyczek. Tutaj desery. Mam nadzieję, że mają coś dobrego bez cukru. O, tutaj to samo już. Do obiadów nie przykładają się za bardzo. Przynajmniej na tym statku. W innych miejscach było zupełnie inaczej. Ale co by nie było, za taką cenę, za ten rejs, być w takich miejscach i jeszcze jest jedzenie cały dzień praktycznie. Prawie o każdej godzinie możecie coś zjeść. Przyjechaliśmy odwieźć skuterek i powiem Wam, że takim bagiem też by się fajnie jeździło po wyspie. Tyle, że na skuterku mieliśmy ten wypas, że nie staliśmy w korkach. A to już jednak by się traciło ten czas. A były korki. Zarobiście, nie mogę nas podwieźć. Thank you! Jaka kolejka teraz, żeby sobie fotę zrobić tutaj. Teraz trzeba jakiś ładny magnes znaleźć jeszcze, żeby była pamiątka z Aruby. I tego się nie spodziewałem. Jesteśmy w drugiej części tego hotelu, do którego płyniemy, który jest po prostu koło portu, po drugiej stronie ulicy, nawet nie w porcie, tylko po drugiej. I patrzcie, tu do hotelu kanałem wpływa łódź. Pływa motorówka, która zabiera ludzi właśnie tam na wysepkę. Mocne to jest, serio. Jak pan nam mówił tutaj, co tam samochody obsługuje, bo tam jest droga, no widzicie, tutaj usiąść, zaraz po was przypłynie łódź. Byłem przekonany, że ktoś po nas przyjdzie. Co? Byłem przekonany, że ktoś po nas przyjdzie po prostu i nas odbierze i zaprowadzi do portu i popłyniemy. A to jak powiedział, że łódź po was przypłynie, no to przypłynęło. Patrzcie, my jesteśmy wewnątrz hotelu. Płyniemy. Fajnie skręca. Musi pomagać sobie ręką. O! No i patrzcie. Przepływamy pod główną ulicą. O, znowu. No i wpływamy do portu. Tutaj jest druga ta część tego resortu, do którego płyniemy.
Trasa ma potrwać 7 do 10 minut. Zależy jak się będzie płynęło. A jest chyba dobrze. Tutaj też jest kolejna część jeszcze tego hotelu. Druga, a my płyniemy do trzeciej. Resort nazywa się Renaissance. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, czy nie, ale tak się nazywa. Idziemy szukać najważniejszego tutaj, czyli plaży z flamingami. No, tutaj to są Karaiby, co? Takie Karaiby chciałem zobaczyć właśnie. No i zaczynamy zaraz. Właśnie przed chwilą atakował mnie flamingos. No i tutaj zaczyna się piękna plaża. Ile ich tutaj jest? O, no to właśnie też tu jest. Plaża, kolejna właśnie z tymi. Szkoda, że tak wieje, ale myślę, że nie będzie nam to w niczym przeszkadzało, żeby się fajnie zrelaksować. O, patrzcie, tutaj kolejne są. Się też chowają chyba przed tym wiatrem. Głowy schowane do środka. No tutaj naprawdę na tej wyspie jest pięknie. Dobrze tutaj przyjechaliśmy. Żeby tutaj przypłynąć, to teraz Wam powiem, trzeba zapłacić $125 za day pass, czyli możecie cały dzień sobie tutaj po prostu spędzić. Tam z tego miejsca, gdzie pokazywałem, może odebrać Was łódka, znaczy musi odebrać Was łódka i sobie przypływacie właśnie tutaj. 345 odpływa ostatnia. Że my mamy czas do 10, zostajemy tu już do końca dnia. Karaibski klimat. Pina colada. Żeby tło było ładnie widać. O. Nie da rady. Wasze sprawy. Jedziemy właśnie zobaczyć jeszcze, co się dzieje dalej. Tylko nie wiem, czy to przypadkiem nie jest tylko tu. Ej, to chyba tylko tu jest tak naprawdę. Co? To jest chyba wszystko, bo już nie ma innej części. Tak. O, ten jak się śpi. Teraz, moi drodzy, powiem Wam coś, co wielu z Was może zaskoczyć. Na pewno, jak sobie myślicie Aruba, to widzicie flamingi. No chyba najbardziej, z czym kojarzona jest ta wyspa, to właśnie te ptaki, czyli flamingi. Ale zaskoczę Was. One tutaj są tylko w jednym miejscu. Właśnie na Flamingo Beach. Tutaj, w tym resorcie, w którym właśnie jesteśmy. I one nie są tutaj po prostu z powodów naturalnych. One zostały tutaj sztucznie sprowadzone. Te się czai za mną. Co też? Że mnie przyatakował zaraz. Może przez to, że gadam na niego, ty. Żartowałem. Dobra, jesteście tu naturalnie, żartowałem. No. No. Te. W ogóle słyszałem jeszcze jedną rzecz, ale nie wiem, czy to prawda, że im podcinają coś tam specjalnie, żeby nie dały radę stąd odlecieć. Że mają coś tam podcięte, nie wiem co dokładnie. No, ale coś pewnie w skrzydłach. Co ty się tak czai na mnie? Także historia tych flamingów nie jest tutaj za wesoła, ale jeszcze jedno mam ciekawe powiem. Człowiek od marketingu w tym hotelu jest mistrzem świata. Naprawdę zrobił
najlepszy marketing w wyspie, jaki tylko mógł, przez to, że na stronie, jak rezerwujecie sobie pobyt tutaj albo w hotelu, jest duży napis. Róbcie jak najwięcej zdjęć, jak najwięcej oznaczajcie hotel, oznaczajcie Arubę, żeby wszyscy widzieli. I dlatego teraz Aruba jest kojarzona właśnie z flamingami. Także dla tego gościa lub kobiety szacun na maksa, jesteś mistrzem lub mistrzynią. Bo każdy myślący o Arubie myśli o flamingach. Także tak, moi drodzy, poznaliście prawdę o flamingach na Arubie. Niestety, powiem wam szczerze, też byłem zaskoczony. Byłem przekonany, że jest ich po prostu więcej. Bo na przykład na Curaçao występują naturalnie, bo widziałem tam. Na Bonaire, nie, właśnie ktoś mi poprawił, jak to się wymawia. Ja nie wiem, jak dobrze się to wymawia. Też podobno występują, ale na Arubie nie. O. I już myślałem, że Ala do wody poszła. Mówię, no nie, niemożliwe. A jednak jest. Bo nie czekała na mnie, żebyśmy poszli porobić sobie zdjęcia. Ty, ale jesteśmy maci, patrz. Wisienki? Wisienki? I tu jeszcze widzę. Czy warto przypłynąć tutaj i zapłacić za to $120? 125 w sumie? Nie wiem, ale myślę, że będąc na Arubie i przyjechać tutaj właśnie, żeby zobaczyć te flamingi na tej plaży, no to myślę, że koszt przyjazdu na Arubę i tak dalej, to jest to $125, przy tym to już będzie nic i warto sobie zrobić to. Widać, że ten drugi statek właśnie odpływa, także on prawdopodobnie tutaj był już od wczoraj. To dopiero 16, raczej tak szybko nie powinien odpływać. No a czasem właśnie są takie przystanki, jak jest jakiś dłuższy rejs, że statek przypływa w jeden dzień rano i dopiero na drugi dzień po południu wypływa. Kiedyś jak byłem na rejsie, to właśnie na Kubie w Hawanie tak miałem. Moi drodzy, jak wiecie lub nie wiecie, elo, co roku z Polkami w podróży organizujemy wyjazd do Tajlandii. Będzie to jedyny wyjazd w roku 2026. Dokładnie zaczyna się 1 marca, kończy 13 marca. Jeśli ktoś jest chętny, aż mi wiatr zwiał, na taki wyjazd właśnie ze mną do Tajlandii, to zapraszam serdecznie. Na dole macie link, w którym możecie się zapisać, możecie sobie wszystko przeczytać, jak wygląda taki wyjazd, co tam będziemy robić. Tak jak jest fajnie, to tam nie przeczytacie, ale to wam mogę gwarantować, że będzie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Zrobiliśmy już parę takich wyjazdów. Jest to wyjazd mieszany i myślę, że na pewno jakieś 95% ludzi zawsze dobrze się bawiło na takich wyjazdach, ponieważ każdy, kto przyjeżdża do Tajlandii, każdy, kto wie, jaki ja jestem, jak fajnie można spędzić czas, wie, że ten wyjazd będzie naprawdę spoko. Przylatujecie na Phuket, będzie wyjazd na Coral Island. Sorry, zapatrzyłem się na flaminga, który właśnie gna w moją stronę. Następnie będzie Pipi, będzie znowu Phuket. W międzyczasie odwiedzimy oczywiście piękne miejsca. Będzie wyprawa do Sanktuarium Słoni. W dni wolne będziecie mogli się wybrać na przykład na wycieczkę na James Bond Island albo na Similan Island. Świetny wyjazd się zapowiada. Myślę, że warto się zapisać. Pamiętajcie, że ilość miejsc jest ograniczona. Większość listy mamy już zapełnioną. Także jeśli ktoś jest chętny przyjechać na wakacje, spędzić je ze mną, spędzić z Polkami w podróży, zapraszam serdecznie. Na dole macie link, zobaczcie co i jak. A my jeszcze korzystamy z tego pięknego miejsca, bo już za jakieś pół godziny musimy się stąd zwijać, ale jeszcze nie na statek, bo jeszcze mamy dużo czasu, także jeszcze pochodzimy sobie troszkę po mieście.
Właśnie golden hour się robi. Zaraz będzie piękny zachód. Aż nie chce się stąd iść. Jest tak świetnie. Elo! Fajnie jest, co? Fajnie, ale potrzebuję już sobotę. Świetny zachodzik, ale tak wieje, że łeb urywa po prostu. Ja w ogóle zanim przyjechaliśmy tutaj, to byłem przekonany, że te domki co są tutaj, to są domki na wodzie resortowe. A tam po prostu są rozłożone leżaczki tylko. Czy było warto dać 250 dolców, żeby tu przypłynąć? Ja uważam, że jeśli ktoś chce zobaczyć flamingi, to myślę, że tak. No myślę, że jak kogoś stać, żeby przejść na Arubę, to stać go, żeby zapłacić za to, żeby zobaczyć flamingi, ale uważam, że ktoś, kto wypromował to, że Aruba to flamingi, to stworzył okropny scam, który jest scamem na skalę światową, bo wszyscy myślą, że flamingi są wszędzie na Arubie, a nie tylko na jednej plaży, za którą trzeba zapłacić, która należy do resortu. Tak jest. Łódka przypływa co 15 minut, także spoko. Zaraz powinna być. Ale dużo ludzi czeka, czekajcie, się zmieścimy. I właśnie się kapnęliśmy, że nie byliśmy w ogóle po drugiej stronie jeszcze. Zaraz zobaczymy, co nas tu ominęło. Teraz dopiero zauważyliśmy, że tu można było jeszcze iść na tą stronę. Ale lipa. No ale cóż. A, całkiem podobnie jak tam. A nawet dużo mniej miejsca. Siódma, wracamy na statek. Widzę, że dużo już biznesów zamykają. My idziemy zjeść kolację i później jeszcze wychodzimy na jakieś 2 godzinki tutaj do jakiegoś takiego, nie wiem, może baru, może gdzieś gdzie coś się dzieje po prostu, żeby jeszcze coś zobaczyć. Aruba bardzo na plus. No i wejście na statek. Oczywiście trzeba pokonać jeszcze 20 sklepików. Ale się nie dziwię. Dużo osób jeszcze się decyduje na ostatnią chwilę, żeby kupić jakąś pamiątkę. Piękny zachód słońca dzisiaj był. Jak na razie te Karaiby nam się tak udają. Jest najgorszy okres, żeby tutaj przyjechać. Oczywiście nie sprawdziłem tego wcześniej. No ale to też wyszło z tym Haiti, tak jak wam mówiłem. Tam to mi nie zależało, po prostu chciałem tam dotrzeć. Nie sprawdziłem, jaka pogoda tu ma być, ale koniec końcem jest super. Jak sprawdzaliśmy pogodę, każdy dzień ma być super. Ale to był fajny dzień, serio. Normalnie bardzo dużo będę wspominał Arubę. Dzisiaj wieczór filmowy na górze. Kapitan Ameryka leci. Gotowi na wieczorne wyjście, ale mamy mało czasu. Mamy jakoś 2 godziny mamy? Chyba nie całe nawet, nie? 22:30 wypływamy. Bardzo fajnie, że zostaliśmy do tej godziny i mamy czas jeszcze, żeby sobie przejść tutaj po mieście wieczorkiem. Bo też fajnie wygląda. No, idziemy na Marketplace zobaczyć. Tutaj się wydawało, że się będzie działo najwięcej. I pewnie tak będzie. Chociaż może też nie być nikogo. Tak sobie tańczą elegancko. Ciekawostek o Arubie, które jeszcze powinniście wiedzieć na koniec tego odcinka. Przede wszystkim na Arubie kiedyś wydobywało się dużo złota. Kolejne, na Arubie kiedyś znajdowała się największa rafineria na świecie i była tutaj i na Curaçao były 2 najbardziej strategiczne rafinerie podczas II wojny światowej, które zasilały Amerykę po prostu.
Kolejna sprawa. Mieszka tutaj 108 tysięcy ludzi, z czego na pewno dużo większość tutaj. 2 miliony turystów rocznie odwiedza Arubę. I powiem wam tak, dziwię się, że tak mało, bo jest tutaj przepięknie. Głównym towarem eksportowym Aruby jest właśnie aloes. Przez to, że ziemia jest tutaj jaka jest, ten klimat też jest jaki jest, aloes nie potrzebuje. No to, że aloes nie potrzebuje za dużo właśnie do tego, żeby rosnąć. Nie potrzebuje wody. Trudne warunki. Tak, Jest taki surowy klimat. dokładnie tak. Będzie duże wypadki. O, trzeba przyspieszyć. Na dziś to już wszystko. Kończymy ten odcinek. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie, aby nie ominął Was żaden z odcinków. Kolejne przygody z Karaibów już jutro, więc bądźcie ze mną. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!